Lekcja 1. Zakupy opcji. Myślę, że powinniśmy sprawdzić ten sklep, by mieć większy wybór. Brzmi wygodnie. Czy ceny są tam rozsądne? Tak, słyszałem, że oferują duży wybór, nie rujnując przy tym budżetu. To jest idealne. Zawsze miło znaleźć jakościowe rzeczy w dobrych cenach. Dokładnie. Ponadto często mają wyprzedaże, które sprawiają, że zakupy są jeszcze lepsze. Uwielbiam dobre wyprzedaże. Czuję, że dostaję świetną ofertę. Zróbmy listę rzeczy, których będziemy potrzebować, zanim wyruszymy. Dobry pomysł. W ten sposób nie zapomnimy niczego ważnego. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co uda nam się znaleźć. Lekcja 2. Życzliwość w różnych kulturach. Gdziekolwiek mieszkałem lub podróżowałem w całym imperium, doświadczyłem życzliwości ze strony ludzi ze wszystkich warstw społecznych. To piękne uczucie. Dobroć naprawdę nie zna granic. Naprawdę nie. Każda interakcja pokazała mi uniwersalną naturę współczucia. Zgadzam się. Odświeżające jest widzieć, jak życzliwość może łączyć ludzi. Dokładnie. Nieważne, gdzie się udasz, prosty akt życzliwości może wiele zmienić. Niesamowite, jak uśmiech i miłe słowo mogą rozjaśnić czyjś dzień. Tak, wierzę, że to wywołuje efekt domina, zachęcając innych do szerzenia dobroci. Oczywiście, to przypomnienie, że wszyscy jesteśmy połączeni, bez względu na nasze pochodzenie. Mam nadzieję, że nadal będę mogła dzielić się dobrocią podczas podróży i w życiu codziennym. Lekcja 3. Plany wakacyjne. Słyszałem, że niedługo wybierasz się na wakacje. Tak, jadę. Jadę do górskiego kurortu, żeby trochę odpocząć. Brzmi cudownie. Wyobrażam sobie piękne widoki i świeże powietrze. Oczywiście, nie mogę się doczekać wędrówki i eksploracji okolicy. Wędrówki górskie to naprawdę regenerujące przeżycie. Zgadzam się. To idealny sposób na oderwanie się od zgiełku. Czy planujesz wędrować po jakichś konkretnych szlakach? Tak, słyszałem o malowniczym szlaku prowadzącym do oszałamiającego wodospadu. To brzmi niesamowicie. Będziesz musiał zrobić mnóstwo zdjęć. Lekcja 4. Ekscytacja jedzeniem ulicznym. Słyszałem, że ich jedzenie uliczne jest niesamowite. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować, kiedy tam przyjadę. Czy powinniśmy poznać najlepsze opcje jedzenia ulicznego, zanim się tam wybierzemy? Tak, to byłby świetny pomysł. Wiedza, czego spróbować, ulepszy doświadczenie. Słyszałem, że lokalnych specjałów nie można przegapić. Dokładnie. Zawsze fajnie jest zanurzyć się w lokalnej kulturze kulinarnej. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować autentycznych potraw. Ja też. Jedzenie uliczne często ma najlepsze smaki. Zróbmy listę rzeczy, których koniecznie musimy spróbować przed wjazdem. Lekcja 5. Propozycja biznesowa. Myślałem o nowym projekcie, który mógłby naprawdę zwiększyć naszą sprzedaż. Brzmi intrygująco. Jaki masz pomysł? Proponuję uruchomienie kampanii marketingowej online skierowanej do młodszej publiczności. Interesujące.
Jak planujesz do nich skutecznie dotrzeć? Do promocji naszych produktów moglibyśmy wykorzystać wpływowych ludzi w mediach społecznościowych. To mogłoby zadziałać. Czy brałeś pod uwagę budżet tej kampanii? Tak, uważam, że możemy przeznaczyć rozsądną kwotę, nie przekraczając budżetu. Świetnie. A co z harmonogramem uruchomienia tego projektu? Myślę, że termin 3 miesięcy byłby realistyczny w przypadku pierwszych wyników. Lekcja 6. Pyszne doświadczenia kulinarne. Tak, zrobiłem. Jedzenie tam jest pyszne i każdy kęs mi smakował. Świetnie to słyszeć. Zdecydowanie będę musiał spróbować, kiedy tam pojadę. Powinieneś. Każde danie jest pełne smaków. Nie mogę się doczekać, żeby samemu tego doświadczyć. Jakieś rekomendacje? Koniecznie spróbujcie ich popisowego dania. To lokalny przysmak. Dodam to do mojej listy. Nie pożałujesz. To jeden z tych posiłków, które zapamiętasz na zawsze. Nie mogę się doczekać. Odkrywanie nowych smaków to jedna z moich ulubionych części podróży. Ja też. Jedzenie ma sposób, aby łączyć nas z różnymi kulturami. Lekcja 7. Zbieranie unikalnych przedmiotów. Kolekcjonowanie wyjątkowych przedmiotów daje mi ogromną satysfakcję. Naprawdę tak jest. Każdy element ma swoją historię i znaczenie. Dokładnie. Dodaje osobistego akcentu do Twojej przestrzeni. Czy kolekcjonujesz coś konkretnego? Tak, kolekcjonuję stare pocztówki ze wszystkich miejsc, które odwiedzam. To wspaniała kolekcja. Każda pocztówka musi przywołać wspaniałe wspomnienia. Tak, to tak, jakbym miał kawałek każdego miejsca ze sobą. Uwielbiam to. Myślałem o założeniu własnej kolekcji. To fantastyczny pomysł. Co rozważasz kolekcjonować? Lekcja 8. Marzenie o wyspach. Zawsze chciałem odwiedzić odległą wyspę. To mój wymarzony cel podróży. Brzmi niesamowicie. Czy masz na myśli jakąś konkretną wyspę? Tak, marzyłem o wyjeździe na Bora Bora. Krystalicznie czyste wody wyglądają oszałamiająco. Naprawdę wygląda jak haj. Bungalowy nad wodą są tak malownicze. Dokładnie. Mogę sobie wyobrazić, że budzę się przy dźwięku fal i pięknych wschodach słońca. To byłoby takie relaksujące doświadczenie. Planujesz niedługo tam pojechać? Mam nadzieję, że uda mi się zaoszczędzić na wycieczkę w przyszłym roku. Chcę też poznać kulturę. To świetny pomysł. Lokalna kuchnia i tradycje muszą być fascynujące. Nie mogę się doczekać, aż zwiedzię wyspę i spotkam się z jej mieszkańcami. Lekcja 9. Komunikacja z dziećmi. Dużo myślałam o skutecznej komunikacji z moim dzieckiem. Tak, ja też się o to martwię. To takie ważne dla budowania silnych relacji. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że moje dziecko czuje się komfortowo dzieląc się swoimi myślami. To jest klucz. Otwarta komunikacja wzmacnia zaufanie i zrozumienie. Staram się aktywnie słuchać i reagować z empatią. To wspaniale.
Dzieci muszą wiedzieć, że ich uczucia są ważne. Myślę również, że używanie języka odpowiedniego do wieku jest niezbędne. Oczywiście, pomaga im lepiej zrozumieć i angażować się w rozmowy. Zawsze szukam sposobów na udoskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych. Lekcja 10. Zarządzanie finansami. Muszę lepiej zrozumieć zasady zarządzania finansami naszego projektu. Jest to kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Na jakich podstawowych kwestiach powinienem się skupić w pierwszej kolejności? Zacznij od zrozumienia kwestii budżetowania i zarządzania przepływami pieniężnymi. Jak stworzyć budżet, który będzie dla nas odpowiedni? Wypisz wszystkie wydatki i przewidywane przychody, a następnie je odpowiednio dostosuj. Brzmi prosto. A co ze śledzeniem wydatków? Korzystanie z oprogramowania księgowego może znacznie uprościć ten proces. Rozważę kilka opcji. Jakieś rekomendacje? Lekcja 11. Krajobraz sportu zawodowego. Czy wiesz, że w sporcie zawodowym jest około 3000 miejsc pracy? To robi wrażenie. Pokazuję, jak duży jest ten przemysł. Tak, a hokej ma najdłuższą historię i największe tradycje. Oczywiście, ten sport bardzo się rozwinął na przestrzeni lat. Fascynujące wydaje mi się to, jak wiele osób jest zaangażowanych w to wszystko za kulisami. Ja też. Od personelu trenerskiego po zespoły marketingowe, każdy odgrywa rolę. Niesamowite jest widzieć, jak ludzie są pełni pasji w stosunku do swoich zespołów. Zdecydowanie. Społeczne wsparcie dla hokeja jest niesamowite. Chciałbym dowiedzieć się więcej o różnych karierach w sporcie. Lekcja 12. Poznawanie kultury i historii. Uwielbiam podróżować do miejsc z zabytkami i żywą lokalną kulturą. Brzmi świetnie. Jakie są Twoje ulubione destynacje? Bardzo podobała mi się wizyta w Rzymie. Jego historia jest absolutnie fascynująca. Mogę sobie wyobrazić, architektura i sztuka muszą Cię zachwycić. Naprawdę! Każdy róg ma swoją historię do opowiedzenia. Uwielbiam też to, jak lokalna kultura wzbogaca doświadczenie podróży. Tak, próbowanie lokalnych potraw i tradycji czyni je bardziej wartościowym. Zgadzam się. To sposób na głębsze połączenie się z miejscem. Nie mogę się doczekać, aż w przyszłości będę mógł zwiedzić więcej historycznych miejsc. Lekcja 13. Historia drużyny Texas Rangers. Przeczytałem o grupie, która kilka lat temu kupiła drużynę basketbalową Texas Rangers. To ciekawe. Co się stało po tym, jak to kupili? Cóż, później, w 1998 roku, sprzedali drużynę i osiągnęli 14 milionów dolarów zysku. Wow, to całkiem niezły zwrot z inwestycji. To naprawdę pokazują, jak cenne mogą być franczyzy sportowe. Zdecydowanie. Wzrost popularności zespołu musiał odegrać dużą rolę. Tak, zaangażowanie kibiców i ich sukcesy na boisku są czynnikami kluczowymi. Chciałbym dowiedzieć się więcej o biznesowej stronie sportu. Fascynujące jest to, jak sport i biznes przecinają się w tak znaczący sposób. Lekcja 14. Poszukiwanie płatków śniadaniowych. Świetnie! Czy przypadkiem nie widziałeś,
czy mają moje ulubione płatki w sklepie? Chyba tak. Zauważyłem półkę z wieloma różnymi markami. To świetna wiadomość. Nie mogę zacząć dnia bez tego. Rozumiem. Miło jest mieć coś, co kochasz na śniadanie. Dokładnie. A ty masz ulubione płatki śniadaniowe? Lubię granolę. Jest chrupiąca i pełna orzechów i owoców. Brzmi pysznie. Powinniśmy sprawdzić, czy mają to również. Dobry pomysł. Upewnijmy się, że mamy wszystko z naszej listy. Tak, nie mogę się doczekać, żeby jutro rano zjeść miską płatków. Lekcja 15. Zarządzanie wydajnością. Myślałem o tym, jak możemy udoskonalić nasz system zarządzania wydajnością. To ważny aspekt utrzymania wydajności siły roboczej. Na jakich kluczowych elementach powinniśmy się skupić? Regularna informacja zwrotna i jasne wskaźniki wydajności są niezbędne. Zgadzam się. Jak często Twoim zdaniem powinniśmy przeprowadzać oceny wyników? Kwartalne przeglądy mogą pomóc wszystkim utrzymać motywację i trzymać się planu. Brzmi skutecznie. Czy powinniśmy uwzględnić również samooceny? Tak, zachęcają pracowników do refleksji nad własną wydajnością. Świetnie. Przygotujmy propozycje dla zespołu zarządzającego. Lekcja 16. Zimna przygoda. Wczoraj było tak zimno, że bolały nas stopy. Mogę w to uwierzyć. Nie spodziewałem się, że będzie tak zimno. Gdy szliśmy, kawałek lodu przesunął się obok naszych stóp. To jasny znak, jak mroźno było. Wiem, powinniśmy założyć grubsze skarpetki. Zdecydowanie. Następnym razem będziemy lepiej przygotowani na zimno. Zawsze jest to jakaś przygoda, bez względu na pogodę. To prawda. Uwielbiam to, że każde doświadczenie czegoś nas uczy. Zaplanujmy następną wycieczkę, gdy będzie trochę cieplej. Lekcja 17. Pomysły na wystrój domu. Myślę, że dobrym pomysłem będzie odświeżenie wystroju salonu. Zgadzam się. Potrzebuję też nowych zasłon i poduszek do salonu. To naprawdę rozjaśniłoby przestrzeń. Jakie kolory masz na myśli? Jeśli zależy mi na świeżym wyglądzie, skłaniam się ku delikatnym odcieniom błękitu i bieli. Dobry wybór. Te kolory tworzą uspokajającą atmosferę. Dokładnie. Poza tym będą pasować do moich mebli. Czy powinniśmy pójść razem na zakupy w ten weekend? Bardzo bym tego chciała. Będzie fajnie wspólnie wybierać rzeczy. Zróbmy sobie dzień wolny i pójdźmy na lunch. Lekcja 18. Eksploracja opcji. Czy uważasz, że powinniśmy dołączyć do wycieczki z przewodnikiem, czy zwiedzać na własną rękę? To naprawdę zależy od naszych preferencji. Wycieczki z przewodnikiem mogą być pouczające. To prawda, ale eksploracja na własną rękę pozwala na większą swobodę i spontaniczność. Dokładnie. Uwielbiam pomysł odkrywania ukrytych perełek na własną rękę. Ja też. Jest coś wyjątkowego w znalezieniu miejsca z dala od utartych szlaków. I możemy spędzić w każdym miejscu tyle czasu,
ile chcemy. Tak, rozważmy za i przeciw obu opcji. Dobry pomysł. Możemy zdecydować na podstawie naszego nastroju tego dnia. Nie mogę się doczekać tej przygody, bez względu na to, co wybierzemy. Lekcja 19. Działania humanitarne. Sytuacja wojenna jest tak niepokojąca, że pomoc jest opóźniona. Tak, a w takich sytuacjach na ryzyko narażeni są także sami pracownicy organizacji pomocowych. Aż serce pęka, gdy pomyślę o ludziach, którzy potrzebują pomocy. Chciałbym, żeby zrobiono więcej dla osób dotkniętych konfliktem. Oczywiście, każdy wysiłek się liczy, aby zapewnić wsparcie i ulgę. Należy zwiększyć współpracę międzynarodową w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom organizacji pomocowych. Zdecydowanie. Ważne jest, aby priorytetowo traktować dobro tych, którzy potrzebują pomocy. Mam nadzieję, że więcej organizacji podejmie się stawienia czoła tym wyzwaniom. Tak, każda, nawet najmniejsza rzecz może mieć znaczenie w ich życiu. Lekcja 20. Planowanie strategiczne. Uważam, że potrzebujemy solidnego planu strategicznego dla naszych nadchodzących projektów. Zgadzam się. Jasna strategia będzie skuteczniej kierować naszym zespołem. Jakie kluczowe elementy Twoim zdaniem powinniśmy uwzględnić? Po pierwsze, musimy jasno określić nasze cele i zadania. Jasne. Co dalej po ustaleniu tych celów? Powinniśmy przeanalizować nasze obecne zasoby i sytuację rynkową. Pomoże nam to zidentyfikować wszelkie luki, którymi powinniśmy się zająć. Dokładnie. Wtedy możemy opracować wykonalne kroki, aby osiągnąć nasze cele. Brzmi to jak kompleksowe podejście. Lekcja 21. Odtwarzanie improwizowanych czatów. Tęsknię za naszymi spontanicznymi pogawędkami. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Te chwile były tak spontaniczne i zabawne. Czy masz jakieś sugestie, jak odtworzyć to poczucie więzi? Może moglibyśmy wygospodarować czas w każdym tygodniu na niezobowiązującą kawę lub spacer. Brzmi idealnie. Regularne nadrabianie zaległości na pewno by pomogło. Tak, dałoby nam to szansę na podzielenie się tym, co dzieje się w naszym życiu. Podoba mi się ten pomysł. Utrzymanie go w stanie luzu sprawi, że będzie się wydawał naturalny. Dokładnie. Możemy nawet odkrywać nowe kawiarnie lub parki za każdym razem. Nie mogę się doczekać. Te pogawędki zawsze rozjaśniają mi dzień. Lekcja 22. Sprawdzenie pogody. Cześć! Jaka pogoda na zewnątrz? Wygląda naprawdę ładnie. Słońce świeci, a niebo jest czyste. To fantastyczne. To idealny dzień, żeby być na zewnątrz. Zgadzam się. Myślałem o tym, żeby później pójść na spacer. Świetny pomysł. Mogę do Was dołączyć. Świeże powietrze zawsze jest dobre. Tak, ponadto pomaga oczyścić umysł. Oczywiście. Masz jakąś konkretną trasę na myśli? Pomyślałem, że moglibyśmy pospacerować po parku i podziwiać kwiaty. Brzmi cudownie. Nie mogę się doczekać, aby cieszyć się tą piękną pogodą. Lekcja 23. Pisanie emocjonalne. Czytałem o pisarstwie emocjonalnym
i jego wpływie na odbiorców. To ciekawe. Ma na celu wzbudzenie akcji, prawda? Tak, to naprawdę może motywować ludzi do angażowania się w ważne sprawy. Ale słyszałem, jak niektórzy krytycy oskarżali pisarzy o manipulowanie emocjami. To prawda, niektórzy uważają, że może być zbyt dramatyczne lub sensacyjne. Cienka jest granica między wywoływaniem emocji a wykorzystywaniem. Dokładnie, autentyczność jest kluczem do wywarcia prawdziwego wrażenia. Zgadzam się. Czytelnicy wyczuwają, kiedy coś jest szczere, a kiedy wymuszone. Ważne jest, aby pisarze równoważyli emocje faktami. Lekcja 24. Godziny zameldowania w hotelu. Czy wiesz, że w większości hoteli zameldowanie rozpoczyna się standardowo o godzinie 15:00? Tak, zauważyłem to. Jest to zaprojektowane tak, aby dać im czas na posprzątanie pokoju. Dokładnie, a wymeldowanie jest zazwyczaj około 11:00 rano, prawda? Tak, daje gościom wystarczająco dużo czasu na spakowanie się i wygodne opuszczenie. Ale czasami przybycie za wcześnie może być uciążliwe. Prawda. Chciałbym, żeby więcej hoteli oferowało elastyczne opcje zameldowania. To z pewnością poprawiłoby komfort podróżnych. Zgadzam się. Zawsze miło jest poczuć się mile widzianym od razu. Miejmy nadzieję, że w przyszłości więcej hoteli dostosuje się do potrzeb gości. Lekcja 25. Style przywództwa. Ostatnio czytałem o różnych stylach przywództwa. To fascynujący temat. Które style przykuły Twoją uwagę? Przywództwo transformacyjne wydaje się być skutecznym sposobem motywowania zespołów. Oczywiście. Inspiruje ludzi do osiągnięcia pełni swojego potencjału. A co z autokratycznym przywództwem? Czy jest ono nadal istotne? Może być skuteczne w sytuacjach kryzysowych, gdzie konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji. To ma sens. Jak myślisz, jak powinniśmy wdrożyć tę stylę? Połączenie różnych stylów może okazać się korzystne, jeśli dostosujemy je do potrzeb zespołu. Zgadzam się. To mogłoby znacznie poprawić dynamikę naszego zespołu. Lekcja 26. Czas regeneracji. Nie czuję się najlepiej. Myślę, że będę potrzebował dużo odpoczynku. Przykro mi to słyszeć. Powrót do zdrowia może potrwać kilka dni. Tak, ale mam nadzieję, że nie minie dużo czasu, zanim poczuję się lepiej. Taki jest duch. Zadbaj o siebie w tym czasie. Tak, zrobię. Planuję pić dużo płynów i spać wystarczająco długo. Brzmi jak dobry plan. Odpoczynek jest kluczowy dla regeneracji. Doceniam Twoją troskę. Miło jest mieć wsparcie, gdy czujesz się źle. Oczywiście. Daj mi znać, jeśli czegoś potrzebujesz. Dziękuję. Na pewno się odezwę, jeśli będę potrzebować pomocy. Lekcja 27. Wyzwanie uczciwości. Wiesz, czasami zastanawiam się, jak trudno jest być całkowicie szczerym wobec siebie i innych. Całkowicie się zgadzam. Uczciwość może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy staramy się zadowolić wszystkich. Dokładnie. Wydaje się,
że zawsze trzeba znaleźć równowagę między byciem prawdomównym a byciem miłym. Tak, a znalezienie czasu na wszystko sprawia, że jest to jeszcze trudniejsze. Jak radzimy sobie z uczciwością przy naszym zabieganym życiu? To dobry punkt. Często łapię się na tym, że spieszę się z rozmowami, żeby coś zrobić. Ja też. To tak, jakbyśmy wszyscy się spieszyli, ale musimy zwolnić, żeby być autentyczni. Jasne. Może powinniśmy wygospodarować czas specjalnie na szczere pogawędki. Brzmi jak świetny pomysł. Wyznaczona godzina szczerości mogłaby naprawdę pomóc nam lepiej się połączyć. Zgadzam się. Dałoby nam to również szansę na zastanowienie się nad naszymi uczuciami bez rozpraszania uwagi. Lekcja 28. Spacery po centrum miasta. Często idę pieszo z domu do śródmieścia wioski. To takie orzeźwiające doświadczenie. Brzmi fajnie. Downtown zwykle tętni życiem, prawda? Tak, to obszar, w którym znajdują się wszystkie sklepy i kawiarnie. Zawsze coś się dzieje. Uwielbiam ten klimat. Spacer staje się jeszcze przyjemniejszy, gdy widzisz krzątających się ludzi. Dokładnie. Czasami zatrzymuję się w mojej ulubionej kawiarni na szybką kawę przed powrotem do domu. Brzmi pysznie. Pewnego dnia powinnam dołączyć do Was na ten spacer i kawę. Zdecydowanie powinieneś. To świetny sposób na odpoczynek i nadrobienie zaległości. Nie mogę się doczekać. Centrum miasta musi mieć tak wiele do zaoferowania. Naprawdę! Zaplanujmy wkrótce wspólny spacer. Lekcja 29. Gazety studenckie. Czytałem o gazetach studenckich. Są naprawdę fascynujące. Absolutnie. Są ważnym poligonem doświadczalnym dla demokracji. Tak, dają uczniom głos i szansę na wyrażenie swoich opinii. Zgadzam się. Ponadto poruszają tematy istotne dla ich rówieśników. Niesamowite jest to, jak poruszają poważne tematy, jednocześnie angażując odbiorców. Zdecydowanie. Uważam je za bardzo interesujące do czytania, zwłaszcza części redakcyjne. Ja też. Wspaniale widzieć młodych pisarzy rozwijających swoje umiejętności. Dokładnie. Uczą się krytycznego myślenia i skutecznego przedstawiania argumentów. Mam nadzieję, że więcej szkół będzie nadal wspierać te inicjatywy. Lekcja 30. Usługa centrum biznesowego. Słyszałem o nowym centrum biznesowym oferującym różnorodne usługi. Tak, udostępniają sale konferencyjne, przestrzeń biurową, a nawet wsparcie administracyjne. Brzmi wygodnie. Jak możemy skorzystać z ich usług? Możemy organizować spotkania z klientami, nie martwiąc się o kwestie logistyczne. A jakie są koszty związane z tymi usługami? Oferują elastyczne ceny, dzięki czemu możemy wybrać to, co mieści się w naszym budżecie. To mądre podejście. Jak zacząć? Powinniśmy zaplanować wycieczkę, aby zobaczyć obiekt i omówić nasze potrzeby. Świetny pomysł. Kontaktuję się z nimi, aby uzyskać więcej informacji. Lekcja 31. Dodatkowe krzesła. Byłoby wspaniale, gdybyś mógł przynieść na spotkanie trochę dodatkowych krzeseł. Oczywiście,
Mogę wziąć kilka z magazynu. To naprawdę by pomogło, zwłaszcza że spodziewamy się większej frekwencji. Tak, wiem, jak ważne jest zapewnienie wystarczającej liczby miejsc siedzących dla wszystkich. Dokładnie. Dzięki temu spotkanie wydaje się bardziej przyjazne i zorganizowane. Upewnię się, że wszystko jest gotowe, zanim wszyscy przyjdą. Dziękuję. Doceniam Twoją pomoc w tej sprawie. Żaden problem. Chodzi o stworzenie komfortowego środowiska. Oczywiście. Upewnimy się, że każdy czuje się włączony. Lekcja 32. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy samochodem należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Absolutnie. Bezpieczeństwo zawsze powinno być naszym najwyższym priorytetem. Tak, a jazda z bezpieczną prędkością jest tutaj kluczowym elementem. Dokładnie. Pomaga zapobiegać wypadkom i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim. Niektórzy zapominają, że przestrzeganie ograniczeń prędkości nie jest tylko sugestią. Jasne. Ważne jest, aby kierowcy byli odpowiedzialni i świadomi. Zawsze przypominam sobie, że muszę być skupiony i unikać rozpraszaczy. To świetny nawyk. Pozostawanie uważnym robi wielką różnicę. Zachęcajmy innych do stosowania bezpiecznych praktyk jazdy. Lekcja 33. Nauka języka w podróży. Myślę, że kilka zwrotów przyda się nam w czasie podróży. Oczywiście. Zawsze dobrze jest znać kilka kluczowych wyrażeń. Pobiorę aplikację do nauki języków, która pomoże mi ćwiczyć. Brzmi jak mądry pomysł. Aplikacje ułatwiają naukę. Tak, mogę ćwiczyć w podróży, czy to czekając, czy podróżując. Poza tym wysłuchanie wymowy będzie bardzo pomocne. Dokładnie. To wzmocni moją pewność siebie podczas rozmów z miejscowymi. Zrobię to samo. Możemy nawet przepytać się nawzajem, ucząc się. To byłoby zabawne. Zróbmy z tego małe wyzwania. Lekcja 34. Przygody wulkaniczne. Kiedy odwiedziłem wulkan, miałem okazję zobaczyć z bliska zapierające dech w piersiach strumienie lawy. Absolutnie. To brzmi jak niesamowite przeżycie. Tak było. Kolory i ruchy lawy były hipnotyzujące. Mogę sobie tylko wyobrazić. Czy czułeś ciepło lawy? Tak, było intensywnie. Można było poczuć ciepło nawet z daleka. Cóż za niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć moc natury w akcji. Naprawdę tak było. Zrobiłem mnóstwo zdjęć, aby zapamiętać ten moment. Założę się, że te zdjęcia są oszałamiające. Powinieneś się nimi ze mną podzielić. Tak zrobię. To wspomnienie, które chcę pielęgnować na zawsze. Lekcja 35. Generowanie wykresów dla danych projektu. Muszę zaprezentować pewne dane projektu, ale nie wiem, jak tworzyć wykresy. To łatwiejsze niż myślisz. Jakiego oprogramowania używasz? Używam programu Excel, ale nie znam zbyt dobrze jego funkcji. Nie ma problemu. Możesz zacząć od wybrania danych i typu wykresu. To ma sens.
Jakie rodzaje wykresów są najlepsze do prezentacji? Wykresy kołowe świetnie nadają się do pokazywania proporcji, natomiast wykresy słupkowe są przydatne do porównań. Rozumiem. Czy powinienem dodać etykiety do wykresów? Zdecydowanie. Etykiety ułatwiają odbiorcom zrozumienie danych. Dzięki za wskazówki. Popracuję nad tym dzisiaj.